Czy wejście na szczyt musi wiązać się z upadkiem? Siemanko, tutaj Anioł, witam was serdecznie. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o rozpadzie najsilniejszego przymierza. Czy każde przymierze, które osiąga szczyt, musi z niego spaść? Jako przykład posłuży nam Noir, które właśnie w tym momencie jest jeszcze zaliczane jako najsilniejsze przymierze, ale czy tak będzie po zakończeniu okna migracyjnego? To już pokaże nam czas. Oczywiście przypominam o zostawieniu łapki w górę i suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Wbij też na Discord, wszystkie linki macie w opisie, a teraz przejdźmy do odcinka. Na początek przyjrzymy się, czym były Noir i TFS. Przez wiele sezonów oba te przymierza dominowały w grze pod względem mocy. Dane, na których będziemy się tutaj opierać, pochodzą z Discorda Biena, ale trzeba do nich podchodzić z dystansem, gdyż były zbierane w momentach, gdy gracze zmieniali przymierze, na przykład przechodząc na Korzenie Wojny. Dlatego nie wszystko, co widzimy tutaj na ekranie, zgadza się z rzeczywistością. Niemniej szacunek dla Biena za prowadzenie takich statystyk, choć nie oszukujmy się, metody mogłyby być dokładniejsze. Pierwsze wzmianki o TFS w top 25 przymierzy pojawiły się we wrześniu 2023 roku. Noir wskoczyło na tę listę zaledwie miesiąc później, bo już w październiku 2023 roku. Ta data pokrywa się z momentem przejścia Nefisto z BXS do Noir. Jeśli gracie w tego typu gry, to na pewno kojarzycie postać Nefisto, znany z wydawania ogromnych pieniędzy i budowania najsilniejszego konta w grze. Wystarczy wpisać jego nick na YouTube, żeby zobaczyć, jak znaną postacią jest w tej społeczności. Gdzie jest Nefisto, tam pojawiają się światła kamer i duże pieniądze wydawane na grę. Przymierza, w którym są pieniądze, przyciągają wielu graczy z tego względu, że często można oberwać przez przypadek złotą skrzynką. Nie ma co się oszukiwać, przejście Nefisto do Noir w październiku 2023 roku wpłynęło na dynamiczny wzrost mocy Noir, co widać w statystykach. I moim zdaniem to właśnie Nefisto był jednym z głównych, jeśli nie głównym czynnikiem, dzięki któremu Noir zajęło taką pozycję, jaką zajęło. Moc Noir rosła, zwycięstwa przychodziły, ale za jaką cenę? Nuda i brak prawdziwych wyzwań. Nikt nie chce rywalizować na nierównych warunkach, a Noir tworzyło właśnie takie środowisko. Oczy całej społeczności były zwrócone na nich. W końcu mieli top 1 najsilniejsze przymierze pod względem mocy, kilku wielkich twórców oraz najsilniejszego gracza w całej grze. Społeczność oczekiwała epickich bitew i niezapomnianych KVK. Chcieli obejrzeć to wszystko u swoich ulubionych twórców, ale dostali co najwyżej przyjacielskie wojny z GG. Civil War where after this one right now it's with right now we're playing against GG, but soon, so in 30 minutes we're gonna do our own little like Civil War. Bycie na szczycie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i rolą wzoru do naśladowania. Niestety Noir tego wzoru nie dało. Raz można wybaczyć łatwo wygrane KVK za pomocą dyplomacji, ale 2 czy więcej to już zdecydowanie za dużo. W taki właśnie sposób Noir straciło reputację i stało się swego rodzaju memem, a wręcz synonimem akronimu NAP. A wszystko po to, żeby zyskać łatwe zwycięstwo. Stańmy na moment w roli adwokata diabła i zastanówmy się, czy to wina liderów, zarządu i ich dyplomacji? Moim zdaniem niekoniecznie. Wiele przymierzy ma podobną politykę. Problem w tym, że o innych przymierzach się nie mówi. Z tego względu, że to Noir było na szczycie, miało najsilniejszego gracza i twórców, którzy hypowali całe community, że to właśnie Noir jest najsilniejsze. I każdy tam idzie, żeby mieć content ze świetnych walk, których ostatecznie nie było. Being in Noir guarantees that you're gonna be fighting top alliances every KVK, right? So that's another reason why I moved here, is because like, man, this is where the content's gonna be at. All the top fights, all the all-star fights, this is where it's gonna be at. Our boy Meower's here. Oh, dude, that's gonna be some good content there. That's gonna be some good content there.
Ludzie oczekują, że za słowami pójdą czyny. Noir niestety nie pokazało żadnego prawdziwego testu swoich możliwości. To odbiło się na członkach ich przymierza. Wielu z nich odeszło, wielu postanowiło zmienić barwy, inni widząc to dołączyli do tego owczego pędu. Na ekranie widzimy kadr z filmu Beast Slayfa, na którym znajduje się wiadomość od Strange'a, byłego już, jeśli to prawda, R4, który w PR-owej manierze ogłosił opuszczenie Noir, które motywował szukaniem nowych przyjaciół. Co ciekawe, z tej wiadomości dowiadujemy się, że idzie z ekipą do TFS. Do tego samego TFS, które również ma na swoim koncie upadek. Jednakże przyczyna upadku TFS była zupełnie inna. TFS zatraciło się w pogoni za siłą, przyjmowali silnych graczy, ale niekoniecznie aktywnych. A to wszystko tylko po to, by ich liczba z mocą była większa od innych. A wracając jednak do Noir, czy to naprawdę ich koniec? Myślę, że niekoniecznie. Zmiany dotyczące kampów, obozów mogą uratować Noir i ich politykę. Nowe zasady wymuszają walkę, bo na KVK przymierza z dwóch różnych obozów nie mogą zawrzeć między sobą paktu, a to oznacza, że Noir będzie musiało stawić czoła wyzwaniom, jeśli będą chcieli wygrać KVK. Wiadomo, z tym wyzwaniem może być różnie, bo nadal czekamy na wyniki, kto z kim, kiedy i gdzie, ale gdyby na ich nieszczęście dostali freewinka, mogłoby się okazać, że to byłby ich gwóźdź do trumny. Osobiście, gdybym był na ich miejscu, rozważyłbym nawet zmianę tagu. Noir kojarzy się teraz z napowaniem i trudno będzie to zmazać. Czego możemy nauczyć się od Noir? Pierwszą i ważną rzeczą jest to, że nie możemy dać się zanudzić naszym graczom na Home Kingdom. Drugą rzeczą są wyzwania. Ale mowa o prawdziwych wyzwaniach, a nie o przyjacielskich wojnach. Wielu ludzi, sądząc po komentarzach, wiedziało, że nikt nie będzie chciał się mierzyć z przymierzem, które swoją mocą przewyższa inne. Jedynie VP22 mogłoby z nimi walczyć. Oczywiście, że taka walka zakończyłaby się dosyć szybko, ale VP jeszcze nigdy nie odmówiło żadnych walk. A niemalże zawsze walczyliśmy z naprawdę dużo silniejszymi przeciwnikami. Czy bycie top 1, bycie na szczycie to faktycznie klątwa, bo wszystkie oczy patrzą na was? A może lepiej zostać w czołówce od takiego top 3 do top 6, ale nie wskakiwać na ten numer 1 i mieć święty spokój? Co ty byś wybrał i dlaczego? Napisz w komentarzu, chętnie poznam twoją opinię. Myślę, że to takie dosyć ciekawe pytanie, wykraczające nawet poza grę. Ostatnio gdzieś przewinęło mi się takie zdanie: droga ze szczytu prowadzi tylko w jedną stronę. Z tą myślą was zostawię. Tu się będę z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!